Obszar Zadaru był zasiedlony wiele wieków przed narodzeniem Chrystusa. Już w IX wieku przed naszą erą na terenie obecnego Zadaru zamieszkiwało plemię Ilirów, natomiast Zadar był znany jako Lader. Miasto w roku 59 przed narodzeniem Chrystusa zostało zajęte przez Rzymian. Symbolem Starego Miasta i jednym z najbardziej charakterystycznych budynków Zadaru jest kościół świętego Donata, który sąsiaduje z katedrą świętej Anastazji. Do budowy kościoła użyto fragmentów pochodzących z czasów rzymskich, a w środku można podziwiać dwie kolumny, które pamiętają czasy antyczne. Między innymi ze względu na bardzo dobrą akustykę panującą w kościele, organizowany jest tutaj festiwal muzyki poważnej, tak zwane wieczory muzyczne w kościele świętego Donata. W okresie rzymskim Zadar był typowym miastem antycznym z regularną siecią ulic, publicznym skwerem, czyli forum, posiada amfiteatr, a także świątynię. Po upadku Imperium Rzymskiego w roku 476 Zadar znalazł się we wschodniej części Imperium, czyli w Bizancjum. W wieku VIII na ten teren zaczęli przybywać z północy Słowianie. Katedra świętej Anastazji jest największą i jedną z najpiękniejszych świątyń w Dalmacji. Powstała ona na przełomie XII i XIII wieku. Wewnątrz świątyni w sarkofagu IX wieku znajdują się szczątki patronki kościoła. W środku katedry złożone są także relikwie świętego Donata. Witam Państwa, jestem w Zadarze, na wieży kościoła świętej Anastazji, z którego jest najlepszy widok na całe miasto. Proszę spojrzeć, to jest super. Jeśli się dokładnie przyjrzeć, w tle, daleko, można ujrzeć nawet góry. Zadar jest miastem, który został założony przez Rzymian w II wieku przed naszą erą, aczkolwiek oczywiście było tutaj już starsze osadnictwo. Po Rzymianach oczywiście był pewien ośrodek administracji bizantyjskiej. To był zdobyty przez krzyżowców i Wenecjan. Ten drugi okres należał do Wenecjan i zostawili tu dosyć istotne ślady w architekturze czy ogólnie w zabudowie. Także do monarchii habsburskiej był także wolnym miastem, należał także, później oczywiście należał do Jugosławii. W ogóle znajduje się na wieży kościoła świętej Anastazji. Obok znajduje się przedromacki kościół świętego Donata z IX wieku. Może nie wiem, go będzie widać tutaj. Ten taki okrągły z apsydami. Obok znajduje się pozostałości rzymskiego forum. Jest to największe forum na wschód od Adriatyku, rzymskie forum oczywiście. Na jego miejscu zostało częściowo zabudowany właśnie ten kościół, czyli kościół świętego Donata. Donat to taki biskup. W ogóle Zadar jest zbudowany w takim stylu rzymskim. Chodzi o układ przestrzeni miasta, to znaczy krzyżuje się pod kątem prostym i główną ulicą jest ulica, która nazywa się Szeroka
raczej pole larwy. Tutaj wrócimy za mną. Okej, oczywiście do miasta prowadzą także bramy. Jest brama lądowa, brama morska. Jestem właśnie na wybrzeżu, gdzie znajdują się tak zwane organy morskie, a są to generalnie takie wbudowane rury wybrzeże i kiedy woda to wpływa, to powstaje dźwięk. W sumie no właśnie to słychać w tle. Szczególnie jak w czasie zimy, kiedy są silne podmuchy, generalnie silne fale, to jest dosyć... ten dźwięk jest tak głośny, że słychać aż tak w centrum Starego Miasta. Za mną znajduje się konstrukcja o nazwie Powitanie Słońca. Jest to taka, można powiedzieć, bateria słoneczna, która w ciągu dnia gromadzi energię. Z kolei wieczorem i w nocy emanuje tą energię w postaci różnych świateł. Znajduje się niedaleko organów morskich. To jest to właśnie.
Będąc w Zadarze, warto wybrać się do Parku Narodowego Jezior Plitwickich. Znajduje się on 1,5 godziny jazdy busem od Zadaru. Cena za wejście do tego parku sięga około 30 funtów maksymalnie. W ogóle cena jest zależna od grupy wiekowej, od czasu, kiedy się wchodzi do parku, czy po prostu od sezonu. Oczywiście w sezonie letnim jest najdrożej. Główną atrakcją tego parku narodowego jest zespół jezior krasowych połączony ze sobą pięknymi wodospadami. W parku znajdują się trasy, które prowadzą przez drewniane pomosty, dzięki czemu możemy podziwiać piękno jezior, a także wodospadów. Obszar parku obejmuje 16 jezior krasowych o różnej wielkości. Są to jeziora w obniżeniach powstałych w wyniku procesu rozpuszczania skał, czyli procesów krasowych. Ze względu na różnice wysokości pomiędzy poszczególnymi jeziorami, woda przelewa się widowiskowymi wodospadami. Warto wiedzieć, jak powstają te jeziora, a mianowicie woda, uderzając o skały, tworzy mikrokryształy zatrzymujące się na mchu i roślinach. Podczas trwającego przez lata procesu rośliny dosłownie kamienieją. Tak powstaje trawertyn, budujący na rzece zapory. W ten właśnie sposób powstają naturalne tamy z trawertynu, zatrzymujące wodę i tworzące jeziora i wodospady.